Szukasz polskiej ekipy do wspólnej gry w Broken Arrow? Na naszym Discordzie znajomego znajdziesz graczy z różnym elo, początkujących jak i stopki gier rankingowych. Gry rankingowe, scenariusze w trybie kooperacyjnym czy tryb zombie. Do tego wymiana i wspólna analiza deków oraz omawianie wszystkich nowości i zmian w Broken Arrow. Kanał Broken Arrow na Discordzie znajomego, link jak zawsze w opisie filmu. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, ale ja witam serdecznie, Zajczan z tej strony, proszę Państwa, filmik pogadankowy. Filmik pogadankowy, bo mamy bardzo dobre nowinki, jeżeli chodzi o Broken Arrow. Proszę Państwa, największy, najpiękniejszy, mam nadzieję, update zbliża się wielkimi krokami, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, już dzisiaj zasiądziemy do giereczki na serwerach z nową metą, nową wersją. Update 1.1.1. Dzisiaj w teorii 30 lipca powinien wejść w życie. Także na prędkości omówimy sobie najważniejsze zmiany, bo tych zmian to jest tam bodajże 20 stron. My wczoraj na streamie siedzieliśmy, analizowaliśmy, wyciągnęliśmy najważniejsze informacje, także dzisiaj dostaniecie w tym materiale najważniejsze info odnośnie zmian, co się zmieni, jak będzie wyglądać, mam nadzieję, nowa, lepsza rzeczywistość, jeżeli chodzi o gierczenie w Broken Arrow, ale najważniejsze, informacja przełomowa, tryb obserwatora. W końcu, nareszcie, mam nadzieję, że będzie grywalny, działający, niepobagowany tryb obserwatora. A tryb obserwatora to oznacza, że Zajączek będzie mógł się rozsiąść na streamie z widzami i będziemy mogli patrzeć, jak inni widzowie się klepią i to wszystko ładnie komentować, analizować. Do tego może powtóreczki, jakieś tutaj pyk, pyk, pyk. A najważniejsze, proszę Państwa, żbiczki moje drogie, zaraz przejdziemy do omówienia. Najważniejsze, moi drodzy żbiczki, powoli zabieramy się do organizacji długo wyczekiwanego polskiego turnieju w Broken Arrow. Zobaczymy, jak ten update wyjdzie, zobaczymy, jak ten tryb obserwatora będzie działał, ale tak czy siak powoli zbieramy się do organizowania do tego polskiego turnieju w Broken Arrow, także na razie na Discordzie jest luźna ankieta, w jakim formacie byśmy chcieli prowadzić ten turniej 1 na 1, 2 na 2 czy 3 na 3. Do tego oczywiście odpowiednie mapy, zasady i tak dalej, ale możecie sobie wejść zagłosować. Tak samo na Discordzie naszym w zakładce Broken Arrow jest zawsze najwięcej informacji i najłatwiej znaleźć innych grajków do wspólnej giereczki. Zapraszam bardzo serdecznie. A my tymczasem przejdźmy do omówienia najważniejszych zmian w nowej aktualizacji 1.1.1 do Broken Arrow. No to zabieramy się, moi drodzy widzowie, za omówienie tej potężnej aktualizacji 1.1.1. Duża przebudowa zasad walki, to jest mucio ważne, mucio importante, to będzie potężny update, który mam nadzieję, że pozytywnie wpłynie na obecną metę, która była taka średnia po tym PT, dużo osób narzekało, my gdzieś się tam wgryźli. Często klikaliśmy sobie z ekipą na streamach na Discordzie, ale meta była taka średnia. Mam nadzieję, że ta aktualizacja to wszystko pozmienia. Tam bodajże jest w oryginale 20 stron. 20 stron, jeżeli chodzi o listę zmian. My na Discordzie sobie pozwoliliśmy to wrzucić w wersji przetłumaczonej. Tu macie zakładkę Broken Arrow, w przypiętej wiadomości macie polską wersję tej listy zmian jak chcecie, do własnego wglądu. Będziemy na niej bazować. Dobra, i teraz na szybkości na razie omówienie najważniejszych zmian, gdzie mamy podsumowanie, a potem gdzieś tam będziemy sobie wybierać te najważniejsze, je już dokładnie omawiać. Przepraszam, ale musimy. Po prostu musimy rozpocząć podsumowanie tej aktualizacji od omówienia trybu obserwatora, który jest dodawany. Mam nadzieję, że to będzie pięknie wszystko działać. Oni swego czasu wrzucali już chyba kilka tygodni temu, jak ten tryb obserwatora w teorii powinien wyglądać, jak nad nim pracowali. No jeżeli to będzie faktycznie tak wyglądać, nie będzie pobagowane, będzie można sobie ładnie na deki sprawdzać warianty, jakie pojazdy mają poszczególne strony, poszczególni gracze, to będzie naprawdę przyjemna rzecz do oglądania. Jeszcze jedyne, czego będziemy potrzebowali, to powtórek do analizy własnych meczyków czy oponenta, żeby sobie sprawdzić po zakończonej rozgrywce, ale tryb obserwatora naprawdę dużo zmieni, jeżeli chodzi o ogarnianie pola walki i podglądanie, jak się gracze zwykle rozstawiają na różnych mapach. Będziemy często, gęsto korzystać z tego trybu obserwatora i na streamach na Twitchu, czy na jakichś tam powtórkach, omówieniach na YouTubie. Dalsze zmiany, jakie zostały wprowadzone, to nowy tryb Conquest, czyli podboju, który premiuje kontrolę stref, jak sama nazwa wskazuje, jeżeli chodzi o podbój. To trzeba będzie zobaczyć w praktyce, w trakcie rozgrywek, jak się klika, także tutaj na razie nie będziemy zbytnio się nad nim pochylać w tym nowym trybie. Rework, jeżeli chodzi o przychód punktów, to jest mucio ważne, mucio importante, bo obecna meta po tym PT to były straszne spamy. Pierwsza faza była trzecią fazą, wszystko wszystkim spamili, bo było tyle punktów, tyle przychodów, że praktycznie bez konsekwencji. Praktycznie, no bo jeżeli przepalałeś swoje, przepalając przeciwnika, to mogłeś non-stop dosyłać. Chyba że przepalałeś swoje, nie przepalając przeciwnika, jeżeli chodzi o niszczenie wrogich jednostek, to wtedy cierpiałeś. Ale mam nadzieję, że nowy rozkład przychodu punktów
wpłynie na to, że od pierwszej fazy nie będzie takiego młynu, tylko będzie stopniowe narastanie, tak jak to było wcześniej, jeżeli chodzi o rozkład przychodu punktów i tego, ile jednostek jest na mapie. Lecąc dalej, mamy zmiany odnośnie piechoty i piechoty tam, nie wiem, są 2-3 strony piechoty odnośnie tego, że zmieniają się poszczególne wyposażenia, karabiny, RPG, liczba tych RPGów, liczba jednostek oddziałów piechoty, to będzie mucho importante. Generalnie piechota mi się wydaje, że będzie miała lekutkiego nerfa, też inaczej lekko będzie działał znowu system przygwożdżenia i to dobrze, bo obecnie piechota strasznie dominowała, a że był niesamowity limit punktów obecnie, no to wszyscy spamili tą piechotą, rangery, piechota morska, Czeczeny czy czarne berety, to wszystko tam gdzieś latało, motostrzelki, motobieda. Piechota dostała duże zmiany i czołgi również dostały duże zmiany i to bardzo dobrze, bo czołgi obecnie mocno kulały, jeżeli chodzi o pole walki, były dosłownie zjadane przez piechotę. Natomiast teraz będą przede wszystkim szybciej namierzać cele, czyli szybciej będą oddawać strzały, no i ich amunicja, głównie tam przeciwpancerna, tak, APFDS-y i hity, zostanie wzmocniona tak, że pojedynki pancerne niby będą dynamiczniejsze, ale mi się wydaje, że czołgi, jak i cała reszta wróci do łask i nie będzie tej dominacji jednego rodzaju wojsk, czyli piechoty na polu walki i bardzo dobrze, jeżeli to faktycznie będzie działać. Kolejna ważna, bardzo ważna wiadomość to, że już nie będzie tych nieskończonych sapli. Po tych testach PTE wszedł update, który dodał, że większość transporterów pojazdów, samochodzików dostała nieskończone saple, które mogły uzupełniać piechotę tam w swoim zasięgu. Teraz z tego rezygnują i bardzo dobrze. Teraz poszczególne transportery, do tego tam przejdziemy, jak będziemy dokładnie już analizować. Teraz robimy taki ogólny zarys tych zmian. Poszczególne transportery dostały tam chyba 200, 400 i 800 kg sapli razem ze sobą takich wbudowanych. I to jest bardzo ważna wiadomość. Natomiast zła wiadomość jest taka, że razem z jak piechota zmieniła liczby, że na przykład było 6 żołnierzy w oddziale, teraz będzie 7, to transportery też zmieniają swoją pojemność poszczególne i to strasznie namiesza w dekach. Większość graczy miała gdzieś tam opracowane, że na przykład, nie wiem, amerykańskie APV-y mają 12 miejsc siedzących, to mogły na przykład zabrać 2 ekipy inżynierów, nie? Ich sobie wysadzałeś. Teraz to chyba będzie już niemożliwe. Trzeba będzie na nowo przeliczać i montować jakieś tam składy, mieszanki, które wrzucimy do transportera i będziemy transportować na pole walki. Lecimy dalej, bo dużo zmian, dużo omówienia, a trzeba zamknąć się w rozsądnym czasie. Nerfy dla artylerii. Artyleria generalnie dostaje nerfa, jeżeli chodzi o czasy tam strzelania, celowania, ale przede wszystkim dużo wariantów artylerii, jakieś tam koalicje, nony i tak dalej, brutusy, traci swoje warianty. I to jest chyba najgorsze, że traci różne warianty, jest ogólny nerf na artylerię laserową. Według mnie artyleria laserowa, czy ja zrobię ładne działo? No, takie brzydkie działo poszło, ale wiecie, że świeciłeś laserkiem, brałeś amunicję laserową i to idealnie w punkt trafiało. To było strasznie mocne, jeżeli była jakaś ekipa, która potrafiła wykorzystać zwiat i się komunikowała i dawała sobie info i leciało. Wiem, bo my często na streamie graliśmy ekipą, to artylerią laserową robiliśmy taki pogrom i to nawet nie trzeba było się fokusować cały dek na artylerii laserowej, tylko brałeś sobie jakieś tam, nie wiem, 3 brutusy, 3 koalicje, troszeczkę tulipanków. Tulipanki chyba też miały laser? Nie miały. Maliki miały laser. Mniejsza, ale chodziło o to, że to strasznie masakrowało i było zbyt mocne. I teraz będzie mniej tej artylerii laserowej, ale też będzie dłuższe mniej wariantów. I generalnie artyleria dostaje nerfa. Artyleria dostaje nerfa. Tam w tle, jak cały czas widzicie, Nona się kręci, moja ukochana, moje odkrycie w rosyjskim deku. Nona też dostanie potężnego nerfa. Podobny przykład w tych wszystkich MLRS-ach, gradzikach, kasetówkach i tak dalej. Podobny kazus, podobny przypadek, dostanie nerfy, głównie kasetowe te MLRS-y będą słabiej działać. Duże peloty, duże EJE typu S300 czy Patrioty, one tam mają troszeczkę zmniejszone obrażenia, jakie będą zadawać te wszystkie paki S300, ale powinny lepiej namierzać cele na większych wysokościach odnośnie jetów. To trzeba będzie zobaczyć, czy który tam Patriot czy S300 jakiego jeta będzie mógł one-shotować albo na 2 strzały optymalnie brać, ale generalnie powinno to lepiej działać. Mają też seedy lepiej przechwytywać, natomiast peloty krótkiego zasięgu, typu, nie wiem, jakieś tam Szorady, Tunguski, Avengery, głównie te, które miały radar. Avenger chyba nie miał radaru, ale na przykład Szorad, one dostały nerfa do strącania jetów. One gorzej będą sobie radzić na strącanie celów na wysokim pułapie. Nie będą już tak efektywnie ściągać tych balistyków seedów, co Szorady miało strasznie teraz w tym obecnym patchu, który był. To Szorady strasznie przechwytywały te wszystkie seedy, rakiety antyradarowe.
Teraz już tego nie będzie, ale za to w teorii te wszystkie krótkiego zasięgu szorady i tak dalej będą sobie lepiej radzić z helkami, bo będą bardziej mobilne, będą szybciej się tam niby obracać i celować. Tam obrażenia chyba się nie zmieniają, ale będą bardziej takie, wiecie, mobilne, praktyczniejsze, żeby szybciej tego tam gdzieś helka złapały. To też nie jest takie dobre, ale helki też się zmieniają. Właśnie, a propos helek. Helki też się zmieniają. Generalnie są duże obniżki, większość wszystkich helek zostanie obniżonych, jeżeli chodzi o ich cena. I helki, które mają tam jakieś hellfire'y i tak dalej, PPK, to będą szybciej namierzać cele. O, właśnie tutaj jest. Szybciej namierzają cele i duże obniżki cen wszystkich śmigłowców. Jeżeli chodzi o samoloty, samoloty dostają lekutkiego nerfa, mi się wydaje. Lekutkiego nerfa dostają. To trzeba będzie przetestować, bo jeżeli chodzi o lotnictwo w bitwie, to zawsze to jest takie, wiecie, mocno skillowe i mocno zależy od tego, ile przeciwnik zainwestuje w obronę przeciwlotniczą, także lotnictwo ma swoje plusy i minusy i za to jest dużo zmian, żeby to lotnictwo lepiej działało, tam jakieś te inteligentne bomby, namierzanie rakiet, żeby to tam gdzieś po prostu na serwerze dobrze przeliczało i nie gubiło wartości. I kończąc już to podsumowanie tych zmian, to mamy jeszcze dziesiątki zmian, naprawdę bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o ekonomię i wyposażenie, głównie oddziałów piechoty. Jest tyle zmian, tyle nowych wartości, tyle nowych sprzętów dla poszczególnych oddziałów, że naprawdę meta powinna się zmienić i każdy będzie musiał swoje deki przerobić, przeanalizować, co się zmieniło, co jest warte, a co jest ciekawe do zastąpienia. No i jeszcze są jakieś tam ogólne zmiany typu techniczne, stabilności połączeń, synchronizacja sieciowa. To wszystko dobrze, że zmieniają, no ale to wyjdzie w praktyce, to na tego już nie będziemy omawiać. Także tym akcentem możemy zakończyć to podsumowanie aktualizacji, a teraz przejdziemy sobie, bo tu jest 12 stron, zobaczcie, jest 12 stron, wybierzemy sobie najciekawsze rzeczy i je omówimy, bo nawet ja większości rzeczy z tego nie kojarzę, bo to trzeba by po prostu siedzieć z kajecikiem i sprawdzać w gierce, co się zmienia. Wybierzemy najciekawsze zmiany, najistotniejsze i je sobie wspólnie omówimy. 4 mapy, Kaliningrad, Zatoka Wiatrów, Jelglawa, Pils i Czernichowski dystrykt dostają reworka. Zobaczymy, szkoda, bo Kaliningrad to była piękna mapa pod bombienie i Kaliningrad weryfikował, kto jest mocną esportową ekipą i lepiej potrafi rozstawić zwiat, świecić laserkiem i bombić artylerią i bić się o ten punkt A, koło tego kościółka. Tam to zawsze były dymy, napalmy, atomówki latały. Zobaczymy, jak teraz będzie wyglądał układ Kaliningradu, w sensie królewca po naszemu, mówmy po naszemu, królewca, mea culpa. Do tego z tutaj istotnych zmian to dodano czat, tak, dodano czat w grze i możliwość wyciszenia, także będzie można powiedzieć kilka słów o mamusi przeciwnika i jak ktoś poczuje się dotknięty, będzie można wyciszyć oponenta, który mówi kilka słów o mamusi jednego czy drugiego grajka, czyli mamy piękną internetową integrację różnych graczy z różnych regionów świata. Usunięto nieskończone saple, pojazdy już nie będą miały tego dziwnego trybu skradania się, że one tam niby te pojazdy spotujące niektóre, na przykład T-90 było spotujące w deku rosyjskim, mógł wyłączyć silnik i mu rósł ten poziom ukrycia i był mniej wykrywalny. Nie wiem, dziwne to było, że niby wyłączałeś sobie silnik i miałeś większe, tego już nie będzie, całe szczęście. No i teraz w teorii Stinger z radarem, czyli na przykład taki Shorad, tak, nie będzie mógł sobie bez konsekwencji w nieograniczonym dosłownie stopniu ściągać wszystkie pociski antyradarowe, czyli te SID-y. To jest bardzo dobra nowinka. Jest calutki tutaj rozpisany rework nowego systemu przygwożdżenia piechoty. To zobaczymy w praktyce, bo to są cyferki Excelowe, to tam niech oni sobie Excelowo rozpisują. My w praktyce zobaczymy, jak teraz nasze szturmomobiki będą panikować. To jest ciekawa rzecz, bo ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, że w Broken Arrow, to może też wielu z was się dowie, że poziom wieżowca wpływa na to, jak piechota może przebijać pancerz czołgów, ten górny dachowy. No w sensie to jest logiczne, ale wcześniej nie wiedziałem, że to ma aż taki impact i ma takie przełożenie na rozgrywkę, że piechota jakaś tam z PPK czy z RPG ma większą szansę, żeby ten pancerz dachowy czołgu przebić. Ciekawa nowinka. No i tu się zaczynają gęste zmiany, których nie jesteśmy w stanie przeanalizować, bo dużo oddziałów piechoty ma jakieś tam zmienione zestawy RPG-ów, bo wiecie, są te RPG przeciwpiechotne.
i RPG przeciwczołgowe, przeciwpancerne, nie? I teraz tutaj gdzieś się zmieniają te zestawy wszystkich jednostek, więc właśnie to jest problem, że to trzeba będzie teraz siedzieć i na nowo te deki tworzyć. Druga rzecz jest problematyczna, dużo oddziałów się zmienia. Duży też jest problem, że na przykład liczebność oddziałów z 6 zwiększa się na 7, nie? I to teraz będzie problem, żeby ich transportować. W najlepszym przykładzie to jest, jeżeli chodzi o czarne berety, których ja roboczo nazywam Czeczenami. Ich oddział, oni chyba mieli tam 7, a teraz wzrośnie aż do 12-osobowego oddziału. 12 Czeczenów, rozumiesz, w Uralu jadących na front. W sumie możemy zobaczyć, bo ja Brokena cały czas tle ma odpalonego. Proszę bardzo, jakie dumne czarne berety, potocznie zwane Czeczenami, tak, i mieli 7-osobowy oddział i oni brałeś takie 2 oddziały Czeczenów. Oni mieli te RPG do strzelania po piechocie, ładowałeś ich w morskiego zmecha, czyli BT, on mieścił 14 osób, wysadzałeś w lesie i masakrowałeś wrogi oddział. Tak samo z morską piechotą, ona też była 7-osobowa. To była RPG, mieli do niszczenia pojazdów. Ładowałeś 2 takie morskie oddziały do BTK, nie do tego BTK, do tego BTK. Wysadzałeś przed Leopardem i Leopard trafiał na złom. A teraz te wszystkie wartości tutaj się pozmieniają i trzeba będzie na nowo kminić jakieś tam, rozumiesz, miksy, połączenia, co będzie z Pokebola wypadać. Bardzo dużo wartości. Zmieniają się, o tu jest ciekawostka, ujednolicają się zasięgi dla wszystkich karabinów snajperskich i DMR-ek, czyli tych wyborowych. Tak, DMR-ek danego poziomu. To jest ważne, jeżeli ktoś lubi, tak jak Zając, korzystać z niektórych oddziałów snajperskich, nie tylko do spotowania, ale też do strzelania z drugiej linii w trybie stealth. Na przykład w mieście stawiasz ich sobie w jakiejś drugiej linii budynków i oni niewykrywalni strzelają na pierwszą linię, mocno bijają wrogą piechotę w oddziałach, bez spota, bardzo fajna rzecz, polecam. Teraz to się znowu zmieniają wartości. Generalnie na plus większość karabinów snajperskich dostaje leciutko zwiększony zasięg. Generalnie dużo tutaj widzę tych wszystkich RPG-ów ma skrócone czasy namierzania, żeby ta piechota mogła szybciej oddać te RPG na blisko. Metisik dostaje też potężne bonusy. Metisik był fajny. Jak była ta era Brookerów, to Metisikiem człowiek nie jeden mecz gdzieś tam wypocił. No i niestety mamy polski wątek. Niestety Piorun dostaje nerw. Zmniejszone bazowe obrażenia z 8 na 7. Wbrew pozorom to jest sporo, jeżeli chodzi o ściąganie helek. Bo teraz chyba nie będzie one-shotował Litebyrdów i tak dalej. Przecież nie, czekaj, bo Litebyrdy to... no czekaj, bo Pioruny to my jesteśmy po stronie amerykańskiej, halo. No dobra, ale chodzi o to, że te 1 obrażeń to akurat wpływa na to, tak. To boli 1 obrażeń Piorunka. Liczby jednostek, w sensie liczby żołnierzy w oddziałach jednostek się zmieniają, też niektóre transportery dostają zmiany, także trzeba będzie obczaić, jak teraz będzie można ich wszystkich ładować, pakować. Bradley'e dostają tego, jedno miejsce siedzące z 6 na 7, bo dużo amerykańskiej piechoty, tych rangerów, riflemanów dostaje z 6 na 7, no to trzeba Bradley'e podrzucić, bo nie da się zrobić tak, że nie wiem, jeden żołnierz będzie z tyłu za Bradley'em biegł, albo na pancerzu, na BWP będzie siedział, no niestety wszyscy muszą mieć zgodnie z BHP miejsce siedzące w Broken Arrow. Jest jak jest. Tutaj mamy właśnie rozpisane to, co już zdążyłem wam wspomnieć na tym ogólnym podsumowaniu, że już nie będzie nieskończonych sapli, a poszczególne warianty transporterów dostaną odpowiednio 250, 400 albo 800 kg sapli takich budowanych, stokowych, do których nie trzeba będzie dopłacać i ich wozić osobno. 250 to jest mało, ale 800 to już gdzieś tam jakiegoś RPGa zaopatrzysz w jednostkę nawet sensowną liczbę, także fajnie, że w końcu pozbyli się tych nieskończonych sapli zaopatrzenia dla oddziałów, gdzie stawiałeś sobie, nie wiem, na przykład korneta, za kornetem stawiałeś jakiegoś tajfuna prostego i on w nieskończoność mu tego korneta ładował. Irytujące, a jeszcze mu go leczył. Jak ktoś lubił pojazdy spotujące, tak ze stealthem, to one dostają w większości reworka. Ja generalnie nie byłem zwolennikiem tych pojazdów spotujących, które gdzieś tam stały w krzakach i niby spotowały. Strikera w sumie tylko gdzieś tam używałem spotującego, bo on w sumie był OP, a reszta tych spotujących to gdzieś tam bardzo sytuacyjnie. Masa zmian do wszelakich pocisków, jeżeli chodzi o pojazdy bojowe, generalnie są skrócone czasy namierzania i zwiększone obrażenia, także wszystkie pojazdy dostają dość mocne wsparcie, jeżeli chodzi o to. Krócej będą celować, no i mocniej będą bombić. Cała arta dostaje nerfa, rozrzuty rosną, zmniejszają liczbę tych jednostek, w sensie oddziałów, jakie możemy wrzucić, że na przykład tam nie będzie
6 moździerzy chyba można było maksymalnie, teraz 3. Chociaż i tak rzadko kiedy 6 się wykorzystywało, ale zwykle się brało po 3, nie? Że brałeś jedną ekipę 3 na raz respiłeś, strzelałeś w jedno miejsce i jakieś tam dwie salwy i rotowałeś, nie? I jak ci na przykład zbombili, wysnajpili tę trójkę moździerzy, no to mogłeś wystawić kolejne. Teraz jak ci wysnajpią taką trójkę moździerzy, to będzie boleć. I teraz tak, tutaj się dzieją niepokojące rzeczy, niedobre nowinki, w sensie dobre i niedobre, bo artyleria, tak jak wspominałem, dostanie nerfa, ale problem jest taki, że poza tym, że te rozrzuty, ceny się pozmieniają na minus, to też pousuwają dużo wariantów zestawów, nie? Bo teraz zobaczmy, bo to jeszcze jest poprzednia wersja. Weźmy to na przykładzie tej mojej nony, to jest w zmocie. I ta nona miała... Chociaż nie, to najlepiej będzie widać na, moi drodzy eksperci, żbiczki drogie. To najlepiej będzie widać na koalicji. Na koalicji. O, koalicja będzie dobrym przykładem. Obecnie koalicja jeszcze, zanim wejdzie ten update, no ale to już generalnie można się pożegnać, miała 3 warianty, nie? Kasetowy, zwykły i powiększony zasięg. I tutaj na przykład na powiększonym zasięgu miała 3 rodzaje pocisków, laserowy, dymny oraz 40 zwykłych, nie? I teraz na przykład usuwają całkiem zestaw kasetowy, tak? Czyli tego zestawu nie będzie. I z obu zestawów usuwają koalicji pociski dymne. No, jak ktoś znał potęgę dymienia sobie przed szturmem, albo żeby zadymić jakąś problematyczną pozycję, no to wiedział, jak klikać Broken Arrow. I dymienie artylerią czy moździerzami to było bardzo, bardzo przydatna sprawa. Teraz dużo zestawów dostaje zmniejszone właśnie liczby tych zestawów. Obecne jeden zestaw dostaje mniejszą pulę tych pocisków, że będzie głównie nie będzie można tych miksów brać, także będzie problem, żeby efektywnie wykorzystywać artylerię. Trzeba będzie naprawdę brać różne oddzielne warianty, albo do dymienia, albo do bombienia hekami, albo laserowa, bo teraz już nie będzie takich przyjemnych, uniwersalnych miksów w każdej praktycznie artylerii. I tych zmian odnośnie arty i tych nerfów do zestawów i do poszczególnych pocisków w danych zestawach jest naprawdę sporo. I to jest pod tej artylerii dalekiego zasięgu przez tą średnią po tą krótkiego zasięgu nawet moździerze. Beregi będą lepiej działać, jeżeli chodzi o granie pelotkami. Ja nie wiem, gdzie są fanatycy i czemu są jacyś fanatycy grania rosyjskim beregiem jako pelotką, bo bereg posiada tą amunicję specjalną do ściągania do ściągania helek. Jeżeli to gracie, no to ten berek będzie lepiej działał teraz. No i to mnie boli. To mnie boli. Nona, to jest mój osobisty, rozumiesz, zawód. Ja tą nonę odkrył, ja tą nonę opatentował w warunkach bojowych, ja tą nonę nagminnie testował i wszyscy zaczęli ją nagminnie testować do działań, że tak powiem, agresywno-ofensywnych, bo nona to były taki, wiecie, to był ten moździerz na BTR-ze, to szybko podjeżdżało, krótki zasięg, ale to bardzo szybko działało, szybko strzelało, brałeś 3 takie, dymiłeś, bombiłeś laserowo, rotowałeś. Piękna sprawa do działań ofensywno-agresywnych. No teraz usuwają jej przede wszystkim pociski dymne. No to jest dla mnie skandal, to jest niewytłumaczalne, moja biedna nona. Ale tulipanek dostaje nerfa, dłużej będzie celował. Tulipany były mega mocne, mega dobre, mega skuteczne. Dziwne, że ta Malika też nie dostaje nerfa, według mnie ta Malika też powinna dostać nerfa. I jeszcze ostateczne nerfy, nie dość, że zmniejszyli tam te rozrzuty i tak dalej, pozmieniali pakiety, w pakietach zmniejszali liczbę pocisków różnego rodzaju, to jeszcze wydłużyli czasy, czyli w sumie co jest nerf, wydłużyli czasy większości uzupełniania, tu w przypadku MLRS-ów. Systemy obrony przeciwlotniczej, zwane potocznie pelotkami, dostają wzmocnienie średniego zasięgu w końcu te z bałtyckiego batalionu Irisy, może będą skuteczniejsze. Buczki dostają wzmocnienie, jeżeli chodzi o tego namierzanie. Tak samo dalekiego zasięgu te wszystkie S-300 będą efektywniej namierzać wrogie jety, wrogie samoloty, ale zmniejszają ich wartości, jeżeli chodzi o damagę. Obrażenia zadawane. I to nie tylko S-300, ale też Patriot dostaje zmniejszone obrażenia. Nerfik Karakana. Nerfik Karakana, proszę Państwa, jeżeli ktoś robił w rosyjskich dekach brać sobie te katrany, ja to nazywam karakanami, ale to jest katran, no niech będzie karakan. Bo karakan mógł mieć pociski antyradarowe w sobie, albo te kierowane, nie? I mogłeś sobie tą helką brać te 2 karakany chyba do deku, tak, 2, i sobie gdzieś tam z tyłu, za swoją linią, bombić bez konsekwencji przeciwnika i sobie non-stop uzupełniać na saplach. Teraz wydłużyli, to jest antyradarowy, a to jest kierowany, albo na odwrót.
Nigdy nie mogę zapamiętać. No ale chodzi o to, że dłużej będą się ładować, nie? Także jak ktoś dalej sobie lubi tam gdzieś tymi 2 karakanami z tyłu, za linii frontu bombić przeciwnika bez konsekwencji, no dalej będzie mógł to robić, tylko będzie chciał dłużej uzupełniać. No minutę uzupełnienia na pocisk, a tu 1,5 minuty, no to jest już sporo. Guardiana przeniesiono, Helkę Guardiana przeniesiono z powietrzno-desantowych do sił specjalnych. Nie wiem po co, bo Guardiana i tak się generalnie nie grało, nie wiem, ja nie wykorzystywałem jego potencjału, bo były lepsze, tańsze helki w sumie. Guardian jest mega drogi, a siły specjalne i tak mają od groma tych helek. Także nie wiem, co ten Guardian tam będzie robił, ale spoko. Tu jest ważna zmiana, bo Litebyrdy i Killer Eggi są często gęsto stosowane w większości amerykańskich decków. Zmniejszono im HP z 8 do 6, ale przywrócono soft armor, czyli teraz zwykły mobik, gdzieś tam motobieda, motopiechota nie będzie w stanie aż tak aktywnie z broni ręcznej ściągać tych helek, no bo soft armor im dano. Jeśli chodzi o lotnictwo, ciekawa rzecz, będzie można teraz pojedynczo wyrzucić jakiegoś karnego mobika z samolotu transportowego, jeżeli chodzi o desanty powietrzne. Albo wszystkich naraz, albo pojedynczo będzie można ich zrzucać. Fajna sprawa. No i co ciekawe, teraz w teorii tymi jetami wyposażonymi w inteligentne bomby będzie można gdzieś tam przyjemniej, łatwiej sobie namierzać i bombić oponenta. Ale generalnie samoloty dostają nerfa przez to, że pelotki będą lepiej działać. I 10 HP dostały wszystkie drony. Zmiany w ekonomii. Poszczególne zmiany igła drożeje, to niedobre nowinki, ale na przykład Spetsnaz GRU w obu wariantach tanieje. Spetsnaz GRU to była dobra rzecz, w sumie droga, ale dobra, zwłaszcza jak miał 2 RPG do bombienia gdzieś tam w krzakach. Bardzo fajna sprawa. SSO natomiast drożeje. SSO, czyli ta szturmówka rosyjska. Generalnie dużo jest zmian w cenach, nie będziemy każdej sobie ogarniać, bo to w międzyczasie wyjdzie. Generalnie większość rzeczy drożeje. Tak samo w pojazdach mamy zmiany, jeżeli chodzi o ceny. Ciekawe, że Barbara, T-15 Barbaris, mamy przeceny. Ona była całkiem mocna, w sensie droga, niesamowicie droga, ale mocna. No chyba, że oponent pierwszym strzałem trafił ci w silnik Barbary, który jest z przodu tego pojazdu i ci od razu wyeliminował ten niesamowicie drogi pojazd, który stał potem jak dzban na środku pola i był łatwym celem do zbombienia i traciłeś 325 punktów. No, to teraz będziesz tracił tylko 300. A, przepraszam, mea culpa, bo ceny artylerii też się zmieniają. Ja powiedziałem, że tam Majka to jest ta, tak? Nie dostała nerfa, dostała nerfa niesamowicie, znaczy no niesamowicie. No dużo drożej będzie. Ze 150 na 220. A z tym kierowanym 270, prawie 300 za tą artylerię. Ona ma mało pocisków i dość długo strzela, ale 2 takie strzały chyba rozwalają każdego Abramsa. Przynajmniej do tej pory tak było. Także to było niesamowicie mocne. Artyleria drożeje, a na śmigłowce, proszę Państwa, ogłaszam wyprzedaż. Rozumiesz? Zniżki. Praktycznie nawet minus 50% na dowolną helkę. Proszę brać, wybierać, niczego nie żałować. Helki za darmo po taniości. Ochotniczek, rozumiesz? 85. Podstawowa wersja ochotnika minimum 115. A ochotnik to jest core większości, rozumiesz? Potężnych rosyjskich deków. Większość helek tanieje totalnie. No i na koniec jeszcze jakieś tam ogólne poprawki znanych błędów. Oczywiście jedne poprawili, drugie się będą pojawiać, jak to tego typu produkcjach. Pewnie kolejny patchyk, chociaż kolejny patchyk za niedługo, nie? Bo tam DLC-ka tego ogłosili na gwardyjską, rosyjski badanie. Dobra, proszę Państwa, to było szybkie, ogólne omówienie, jakie Wam zaprezentowałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej tego typu pogadanek albo w ogóle więcej Brokenika, no to dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do nas na Discorda, jeżeli chcecie jeszcze więcej sobie podywagować, poanalizować rzeczy. Zapraszam na nasze streamy na Twitchu, gdzie często klikamy sobie wspólnie z widzami tego Brokena, a jak będzie tryb obserwatora, to już w ogóle wystrzeli ten Brokenik. Także co? Ja Wam dziękuję za uwagę, widzimy się w następnych materiałach, no i gdzieś tam na polu walki w Broken Arrow. Trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć!